Cześć, hello, sziasztok. Jakiś czas temu zrobiłem film o filmach na nośniku Laserdisc. Dzisiaj przyszła pora na filmy na płytach gramofonowych. Jakiś czas temu w moje ręce wpadły filmy CED. Jakie to jest ogromne. Jak to obrócić? Nie mieści mi się to w kadrze. O, CED Videodisk. W latach 60., chyba bodajże w 65 roku, powstała idea, aby na płycie gramofonowej zapisywać również obraz. Tak wygląda znana chyba wszystkim płyta gramofonowa. Ja ją tylko przyniosłem w celach porównawczych. Natomiast nie było technologii, która by umożliwiała robienie czegoś takiego. Ale pomysł się rozwijał. Ostatecznie w 1981 roku miał premierę format CED i zaczęły się w Stanach Zjednoczonych, później nieco w Europie, ukazywać filmy na płytach gramofonowych. Właśnie w takim pudełku. Teraz to sobie otworzymy, pogadamy o tym więcej. Format był dosyć słaby niestety. Oferował jakość podobną do VHS-a. Tak samo jak VHS się zużywał. Taki film można było odtworzyć około 500 razy. W przeciwieństwie do Laserdisca praktycznie to miało same wady. Laserdisc oferował dużo lepszą jakość. Filmy się nie niszczyły w trakcie odtwarzania. Oczywiście pomijam tu takie kwestie, że sama płyta się starzała z czasem, jak wszystko na świecie. No i ostatecznie w 1986 roku format został wycofany z rynku, więc nie żył zbyt długo. W Stanach Zjednoczonych zyskał on pewną popularność. W Europie chyba było około 130 filmów. Nie chcę tutaj kłamać, bo szacunki są bardzo różne. Ja się tam wzorowałem na kilku źródłach, każde podawało inaczej. Mam odtwarzacz do tych filmów, niestety jest on uszkodzony. Awaria polega na tym, że urwany jest pasek napędowy. Kupiłem na AliExpressie zestaw takich pasków. Być może uda mi się w wolnej chwili coś dopasować. Otwórzmy to. Dosyć łatwo jest się tutaj do tego sprzętu dostać. Wystarczy podważyć to z dwóch stron. I możemy zobaczyć, jak wygląda płyta CED w środku. Tak swoją drogą to jest bardzo fajny film z Leslie Nielsenem. Kino science fiction z lat 50. Ciekawie się to ogląda. Okej, mamy. Wkłada się to w ten właśnie sposób do odtwarzacza. Ta część zostaje w środku, to się normalnie wyjmuje. Szanowni Państwo, tak wygląda film na płycie gramofonowej. Szaleństwo. Dla porównania, tak wygląda zwykła płyta gramofonowa. Może oddalę trochę zooma. Ok. Właściwie nośnik jest, ja nie wiem, czy to jest to samo. To jest zdecydowanie grubsze. Materiał wydaje mi się, że jest podobny. Upakowanie ścieżek jest dużo większe, to widać gołym okiem. No wiadomo, no oprócz fonii musi tutaj być również obraz. Na jedną płytę wchodziły 2 godziny materiału w formacie NTSC. Po godzinie na każdą stronę. Muszę się z tym bardzo delikatnie obchodzić, bo ja nie chcę tego uszkodzić. O. No jest to naprawdę taka niesamowita ciekawostka. No tutaj nie widać pojedynczych ścieżek, widać tylko, że są one zapisane. Na płycie gramofonowej bezproblemowo można zobaczyć gołym okiem poszczególne ścieżki. Dobrze, zmontujmy to z powrotem. Mam odtwarzacz w formacie PAL. Pochodzi on z 1983 roku i ma w standardzie bezprzewodowy pilot Remote Controller. Ja w tej chwili jestem w posiadaniu kilkudziesięciu filmów. Te filmy są niesamowicie ciężkie. Ja tutaj mam raz, 2, 3, 4 filmy. I to spokojnie waży z 2 kg, jeśli nie więcej. Zresztą, co ja gadam? Idę po wagę. No, musicie mi tak na słowo uwierzyć, że to ważę. O ja pierdziu.
650 gram jeden film. No to idąc na imprezę, biorąc tam sobie 10 filmów, mamy 6 kg. Obłęd. Muszę sobie schować moją muzykę z Elvisem Presleyem. Ja ten film oglądałem w dzieciństwie i strasznie się go bałem. Był w telewizji. Zastanawiam się, co mi jeszcze wpadnie w ręce. Jak tylko uruchomię, o ile uda mi się uruchomić ten odtwarzacz filmów CED Video Player, to oczywiście zrobię o tym odcinek. W chwili, gdy ma premierę ten materiał, to jest 14 marca roku pańskiego 2026. Ja jestem w Polsce, na AMI Party w Chełmie. Oczywiście robię dla Was relacje. Zaprezentuję Wam jeszcze kolejną część filmów, które są w moim posiadaniu. To nie są wszystkie, już nie byłem w stanie wszystkiego wyciągnąć z szafy. To jest chyba jakiś film muzyczny. Nie znam tej grupy. W każdym razie mamy RCA Columbia Pictures Video UK i wygląda mi to na muzykę. Tak sądzę. Tego filmu nie widziałem. Barbara Streisand. To jest chyba lata 60. Tutaj mamy jakieś ćwiczenia. Animacje. To akurat jest bardzo popularne. Przynajmniej było bardzo popularne w Wielkiej Brytanii. Ja widziałem mnóstwo komiksów z bohaterami właśnie z tej kreskówki. Te komiksy to chyba wychodzą nawet kilkadziesiąt lat. Wybór Sofii. Też chyba jakiś dysk muzyczny. Tak. Nawet Queena mamy, zobaczcie. Szukałem Gwiezdnych Wojen. Niestety Gwiezdne Wojny nie wyszły w palu w formacie CED. One się okazały tylko w wersji MTSC. Mamy tutaj rok 81. No to Queen wtedy był u szczytu sławy. Cóż to mamy? Pokażę Wam jeszcze odtwarzacz CED z pilotem na podczerwień. Tak jak już wspominałem, kupiłem również paski napędowe. Jak tylko moje dłonie będą trochę bardziej sprawne, to rozkręcę to i spróbuję to wymienić. Odtwarzacz ma tutaj taką ciekawą dziurę. Nie jest to na pilota, już sprawdzałem. Nie mieści się. Nie wiem dokładnie, co to jest. Podejrzewam, że to jest jakiś otwór serwisowy, gdyby się płyta zacięła lub coś w tym stylu. Ciężko powiedzieć. Ale na pewno ktoś wie i napisze o tym w komentarzu. Pokażę Wam, jak się obsługuje ten sprzęt. Bierzemy sobie film. W ten sposób wkładamy go. Albo stroną A, albo stroną B. Zależy, którą chcemy oglądać. A, otóż tak. Tak on wjeżdża. Musi być klik. I wyciągamy puste opakowanie. Płyta została w środku. Zobaczmy ten otwór technologiczny. Nie, nic tutaj nie widać. Oglądamy sobie film, o ile dysponujemy sprawnym odtwarzaczem. Po zakończeniu oglądania wkładamy z powrotem. Znowu musimy nacisnąć do oporu. I wyciągamy. Już mamy płytę w środku. Przedziwny patent. Dosyć rzadko się ogląda tego typu napisy. No z tyłu zasadniczo nie ma nic ciekawego. Złącza antenowe, wejście, wyjście, cincze. Bardzo mały pobór prądu jest, aż jestem zaskoczony. 240 V w 83 roku. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję za oglądanie. Jeśli ktoś ma ochotę i chce mi pomóc w wsparciu kanału, zapraszam na Buy Coffee oraz na Patronite'a. Linki macie w opisie. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Bison dla Taszra.